Na początku XIII wieku Polska była podzielona na liczne księstwa, zmagające się zarówno z wewnętrznymi konfliktami, jak i zewnętrznymi zagrożeniami. Księstwa te, rządzone przez potomków Bolesława Krzywoustego, były osłabione przez stałe walki o władzę i wpływy. W momencie inwazji mongolskiej na tronie krakowskim zasiadał Henryk II Pobożny. W 1241 roku po przejściu przez Ruś Kijowską i pokonaniu tamtejszych książąt, armia mongolska skierowała się na Polskę. Mongołowie 10 lutego przeszli przez zamarzniętą Wisłę i zdobyli Sandomierz i Wiślicę. Trzynastego lutego wygrali bitwę z wojewodą krakowskim Włodzimierzem pod Turskiem. Po tym zwycięstwie Mongołowie wycofują się na Ruś. W marcu armia Batuhana rusza ponownie. Rozpoczęło się jednoczesne uderzenie Mongołów na księstwa polskie, około 10 tysięcy jazdy, i na Węgry, około 50 tysięcy jazdy. Zagony mongolskie pod wodzą ordu wnuka Dżingis-Hana w rejonie Sandomierza podzieliły się i ruszyły na Łęczycę i Sierac oraz na Kraków. Siłami zmierzającymi w kierunku Krakowa dowodził ordu Irczen. Ich kampania miała na celu nie tylko podbój, ale również zniszczenie oporu i zastraszenie miejscowej ludności. Wojska mongolskie były doskonale zorganizowane, dysponowały świetnymi łucznikami konnymi oraz zdolnościami do szybkiego przemieszczania się, co czyniło ich niezwykle groźnymi przeciwnikami. Atak na księstwa polskie miał za zadanie osłabienie zachodnich sąsiadów Węgier. Główne uderzenie wojsk Batuhana miało właśnie nastąpić na Węgry. Henryk II Pobożny zdawał sobie sprawę z grozy sytuacji i zjednoczył swoje siły, wzywając do broni rycerstwo z całej Małopolski. Do jego armii dołączyli również rycerze z Czech oraz posiłki z Węgier i Śląska. Bitwa pod Chmielnikiem była jednym z wielu starć na trasie mongolskiego najazdu, ale miała ona kluczowe znaczenie, ponieważ stanowiła pierwszą poważną próbę zatrzymania ich pochodu w Polsce. Właśnie pod Chmielnikiem po raz drugi wojewoda krakowski Włodzimierz spróbuje powstrzymać Mongołów w marszu na Kraków. Wojewoda krakowski ustawił swoje wojska w strategicznym miejscu, licząc na to, że znajomość terenu pozwoli mu zniwelować przewagę liczebną przeciwnika. Lewe skrzydło stanowiło rycerstwo krakowskie, prawe skrzydło rycerstwo sandomierskie. Siły mongolskie podzielone zostały na dwa oddziały. Pierwszy, złożony z ludów podbitych, drugi o większych walorach bojowych, złożony z lepiej wyszkolonych wojowników mongolskich. Polskie rycerstwo wspierane przez wojska czeskie i węgierskie stanęło naprzeciwko armii mongolskiej przygotowane do obrony. Mongołowie rozpoczęli bitwę od zmasowanego ataku łuczników konnych, którzy siali zamęt w szeregach przeciwnika oraz słabiej wyszkolonych oddziałów. Ich taktyka polegała na szybkich, błyskawicznych atakach i równie szybkich odwrotach, co skutecznie dezorganizowało polskie formacje.
W pierwszej fazie bitwy wojska mongolskie próbowały rozciągnąć szyki rycerstwa polskiego. Podczas takiego pozorowanego odwrotu Polacy ruszyli w pogoń za uciekającymi Mongołami, rozciągając szyki. Wtedy nastąpił atak doborowej jazdy mongolskiej. Po kilku godzinach zaciętej walki stało się jasne, że polskie wojska nie są w stanie powstrzymać nawały mongolskiej. Niestety, wielu rycerzy zginęło w boju, a reszta została zmuszona do ucieczki. W bitwie zginął wojewoda krakowski Włodzimierz. Bitwa pod Chmielnikiem zakończyła się całkowitą klęską wojsk polskich. Mongołowie po zwycięstwie ruszyli dalej na zachód, siejąc postrach wśród miejscowej ludności. Kolejnym celem ich inwazji był Dolny Śląsk, gdzie wkrótce miało dojść do bitwy pod Legnicą, która również zakończyła się tragiczną klęską wojsk chrześcijańskich. Klęska pod Chmielnikiem miała dalekosiężne konsekwencje dla Polski. Kraj był nie tylko zniszczony przez najazd, ale również pozbawiony wielu doświadczonych wojowników, którzy zginęli w bitwie. Henryk II Pobożny zginął w bitwie pod Legnicą, co dodatkowo pogłębiło kryzys w Polsce. Mongołowie po zdobyciu znacznych łupów i zniszczeniu wielu miast wycofali się na wschód, pozostawiając za sobą spustoszenie i chaos. Ich inwazja na księstwa polskie w 1241 roku pokazała, jak niebezpieczna może być siła mongolskiej armii oraz jak kruchy był system obrony średniowiecznych państw europejskich.